Przede mną leży taki ładny kawałek ujca wołowego, dokładnie skrzydło. No z wołowiną tak trudno u nas, nie ma tradycji zakorzenionych jakichś bardzo fajnych i ciekawych wyrobów z wołowiny. Zwykle się to tnie na jakieś gularze, steki, zrazy i tym podobne rzeczy, ale jak był ktoś na Bałkanach, przepraszam, i oglądał tamtejsze sklepy mięsne, no to tamtej wołowiny na różne sposoby zrobionej, a przede wszystkim dojrzewającej różnego rodzaju bądź podsuszanej wisi mnóstwo. Dlaczego by czegoś takiego nie zrobić? Ale to jest temat drugi. Pierwszy temat to jak przygotować mięso do tego rodzaju obróbki. Myślę o peklowaniu na sucho. Peklowanie na mokro, kiedyś tam dawno odcinek nakręciłem. Peklowanie na sucho bardzo często stosuje się głównie do kiełbas i tym podobnych wyrobów, ale całe duże kawałki mięsa też się pekluje na sucho i o tym chciałbym parę słów powiedzieć. Na razie zajmiemy się tym, co na stole, a potem temat rozszerzę. Prawie 2 kg, dokładnie 1,8 z groszami. Przyjąłem po 25 gram soli peklującej na każdy kilogram tego mięsa. I tą sól peklującą mam tutaj. Teraz przyprawy. Przyprawy są oczywiście kwestią względną. Ilość i rodzaj przypraw należy sobie samemu dobierać, aczkolwiek jakiś taki szablon ogólny jest utarty. I tutaj ja mam tak, 2 całe liście laurowe. Dlaczego całe? Potem wyjaśnię. I po łyżeczce tymianek, majeranek, czomber i pieprz czarny, zmielony. I po pół łyżeczki papryka czerwona, ostra, przepraszam, i kolendra mielona. Taki jest skład. Tak jak powiedziałem, ten skład można sobie zmieniać według własnego gustu i własnego upodobania. Mieszam to z solą peklującą. Jeszcze parę ruchów. Podobnego rodzaju mieszanki robiłem, jak robiło się typowe wędlinki, schab dojrzewający czy karkówkę dojrzewającą. Wtedy zależało nam na odprowadzeniu tej nadmiaru wilgoci, bo wędlinka już miała na tym etapie ładnie podsychać. Tutaj ta wilgoć, która będzie się wydostawała na zewnątrz mięśnia, będzie tworzyła taką warstewkę na dole, a poprzez to, że będziemy to codziennie, a najrzadziej co 2 dni obracać, to przy peklowaniu na sucho zwykle jak jest więcej tych rodzajów, więcej tych kawałków mięsa, to raz, że się przewraca, 2, że się czerpie z tego właśnie tam z dołu ten soczek, że tak powiem, który tam się zebrał i polewa się od góry po całości, po tych wszystkich kawałeczkach. To będziemy mieli jeden kawałek, więc będzie tylko obracanie. Gdyby ich było więcej, należałoby oprócz obracania zastosować także to właśnie polewanie. Jeżeli by tych kawałków było więcej i byłyby to kawałki typu boczek czy słonina, w każdym razie coś ze skórką, to należy pamiętać, że przy peklowaniu na sucho zawsze na spód, na dół kładzie się skórkę i mięśniem do wierzchu, potem mięśniem na wierzch i skórką do góry. Jak następna warstwa, to też tak właśnie, skórka do skórki, mięsień do mięśnia. I jak potem robimy zamieszanie w środku, to też dbamy o to, żeby zachować taką właśnie strukturę warstwową. No i oczywiście tym, co nam się tam na dole zebrało, polewamy całość. Żeby nie tracić tej przyprawy, to najlepiej jest ją wysypać w całości tutaj. Potem wziąć ten mięsień, który jest oczywiście opłukany. Już tam ociekło z niego, co miało ocieknąć. No i teraz trzeba w tym po prostu porządnie z każdej strony obtoczyć. Dzięki temu, że obtaczamy to już w tym naczyniu, to nam się tu nic nie wysypie, nie zmarnuje, zostanie. Jeżeli się z mięśniem nie spotka w tej chwili, to spotka się jutro czy pojutrze.
podczas któregoś tam obracania. Ach, pięknie pachnie ta wołowinka, lubię ten zapach. Już prawie ładnie wszystko mi tutaj weszło. Teraz jeszcze docieram w takie miejsca, które są schowane trochę głębiej i nie miały szansy się spotkać z przyprawą. Ładnie, o. Już jest wszystko pięknie wtarte. I teraz tak. Listek laurowy, jeden kładę na dno, drugi tak samo w całości. O, i przykrywam to. Ładnie uciskam. Zakrywam i wstawiam do lodówki. Tak jak mówiłem, najlepiej codziennie, najrzadziej co 2 dni. Należy to obrócić. Jeżeli tych kawałków jest więcej, tak jak wspominałem. Te listki laurowe, które tu zostawiłem w całości, one cały czas zostają na dole. Jak będziemy jutro obracać, to listki pozostaną na dole, tylko obracałem mięsień. Ile? 10 do 14 dni. Temperatura, tak jak rzekłem wcześniej, lodówka, najlepiej nisko ustawiona, czyli 4 do 6 stopni góra, żeby było dobrze schłodzone i w tych warunkach niech sobie spokojnie dochodzi. To na razie tyle. Wieczór już jest późny. Mam zamiar jutro od rana wędzić, a czas suchego peklowania kawałka, ładnego kawałka skrzydła wołowego już dobiegł końca. Oczywiście najpierw zapach. I jest naprawdę zaskakująco przyjemny, świeżutki. Zastanawiam się teraz, jak to uchwycić, żeby było fajnie, ale myślę, że tak. O, właśnie. Powieszę, niech do rana powisi, obeschnie i rano zaczynam wędzić. Oczywiście na zimno. Także na razie. Świeżo ze spiżarni przyniesiony kawałek udźca wołowego. Jakieś tutaj muskraweczki odstają. Będzie powód do spróbowania, ale to nie są miarodajne. Trzeba zajrzeć do środeczka. Minęło tydzień czasu, może trochę więcej, od zakończenia wędzenia. Ojej, przepraszam. Dość mocno hak utkwił. No i zaglądamy do środeczka. Bardzo ładnie pachnie. Nic nie straciliśmy z aromatu wołowiny. On tu jest ciągle wyczuwalny. Ale jest też wędzonka.
bardzo wyraźna. No i zobaczymy teraz, jak będzie ze smakiem. Ukroimy parę plastereczków. Jeden. Drugi. Trzeci. I coś na degustację. O. Się doczekać nie mogę. Bardzo ładnie pachnie. Zaskakujące jest to, że tyle świeżości z wołowiny zostało w tym zachowane, ale razem z tymi przyprawami te aromaty i smaki tak się świetnie skomponowały, że wyszło coś fajnego. Musiałem mieć jakiś dobry dzień, bo dawno tak mi dobrze nie wyszło. Właśnie takie rzeczy. Za mało, zdecydowanie za mało jest u nas dostępnej wołowinki wędzonej na zimno, jeszcze takiej troszeczkę dojrzałej. Takich rzeczy powinno naprawdę sporo wisieć. Jak wspominałem chyba już wcześniej, w krajach tam bardziej w kierunku Bałkanów, Chorwacja, Serbia, tam w sklepach na straganach pełno, naprawdę pełno tego jest, pięknie wyglądają. Może nawet jakieś zdjęcie gdzieś znajdę w archiwum, to też do filmu dołączę. I takich rzeczy u nas też powinno być zdecydowanie więcej, bo warto. Ostatni kawałeczek na próbę. Zaraz pokażę z bliska, jak to wygląda. Spróbujcie. Smacznego Wam życzę.